Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku ocena wyników mojego portfela w sierpniu 2023 roku. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnego maila. Tam na dole w opisie jest adres e-mail. Proszę wysłać zgłoszenie, a będziecie otrzymywać informacje, jak ja modyfikuję mój portfel następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ocena wyników mojego portfela w sierpniu 2023 roku. Oczywiście na wstępie muszę powiedzieć, że nie ma gwarancji osiągnięcia ponownie tych samych wyników w przyszłości. Wyniki mogą być i na pewno będą zupełnie inne, mogą być gorsze, mogą być takie same, mogą być oczywiście zdecydowanie lepsze. No i oczywiście z powodu tego, że usługa, którą rozpoczynamy, czyli usługa zarządzania portfelem, wchodzi w nową fazę, już nie będzie w takiej samej formie ukazywanych wyników mojego portfela. Będzie to forma troszeczkę skrócona, ale będziecie mogli się Państwo domyślić, jakie są wyniki osiągnięte w tym miesiącu, który jest omawiany. Natomiast charakterystyka portfela, to, że jest on dopasowany do mojego profilu ryzyka, jest taka sama. Filozofia inwestycyjna jest dokładnie taka sama, czyli reaguje, a nie prognozuje. Naprawdę filozofia reagowania, a nie prognozowania pozwala przetrwać trudne chwile. To jest niezwykle ważne. Są okresy lepsze, są okresy gorsze, są okresy, które dało się przewidzieć, są wydarzenia, których nie dało się przewidzieć. I taka elastyczność jest jedną z tych ważnych zalet filozofii inwestycyjnej reagowania, a nie prognozowania. Naprawdę nie warto posługiwać się żadnymi wskaźnikami analizy technicznej, która pokazuje nam już jakąś historię. Ta moja filozofia inwestycyjna nie bazuje na magicznym oscylatorze, ani jakimś magicznym wskaźniku, który pokazuje, kiedy coś kupować, a kiedy sprzedawać. Nie bazuje na żadnych prognozach. To jest bardzo ważne ze względu na to, że prognozy są bardzo często zwodnicze i często są tworzone tylko po to, żeby były, a nie stoją za tym jakieś faktyczne oceny. I naprawdę to, że nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, oznacza, że to nie jest hazard. Naprawdę bardzo wielu inwestorów, uczestników rynku wykorzystuje swoje środki w taki sposób, że stawia wszystko na jedną kartę, a to jest po prostu hazard. A moje podejście do inwestowania, czyli reagowanie, a nie prognozowanie, ta filozofia inwestycyjna, którą Państwo obserwujecie od bardzo wielu miesięcy, realizuje właśnie taką zasadę, żeby to nie był hazard, czyli żeby to nie było stawianie wszystkiego na jedną kartę. Interesuje mnie tylko i wyłącznie czysta cena, która w teorii ma zawierać wszystkie informacje, które są nam niezbędne do tego, żeby ocenić, co się teraz dzieje i co może się wkrótce wydarzyć. I cena pokazuje nam te tendencje, które teraz obserwujemy, które mogą się wkrótce wydarzyć. No i podążanie za tymi wskazaniami, które są zawarte w cenie, dają rezultaty, które obserwujecie Państwo od bardzo wielu miesięcy, już od kilku lat. I to pozwala być gotowym na każdy scenariusz. Jak wiecie, drodzy Państwo, na przestrzeni historii były wydarzenia, których ja się nie spodziewałem, a portfel zareagował na nie wyśmienicie. Były wydarzenia, których się spodziewałem. Były wydarzenia bardzo często, które wcześniej w ogóle nie były przez inwestorów zakładane. I przez te wszystkie trudne fale, trudne chwile, które na rynkach finansowych się zdarzają, filozofia reagowania, a nie prognozowania pozwala się elastycznie dopasować i to jest jego jedna z bardzo ważnych zalet. Pozwala to przetrwać na rynku i być gotowym na każdy scenariusz. Naprawdę, bez względu na to, czy mamy wzrosty, spadki, horyzont cenowy. Jeżeli dodamy do tego dywersyfikację, o czym będzie za chwilę, to taka strategia ma szansę spełnić swoje oczekiwania. No i oczywiście jednym z głównych zalet takiego podejścia jest to, że są ograniczany jest wpływ skrajnych emocji, chciwości i strachu. Życie inwestora to jest nieustanna sinusoida, gdzie na ekstremalnych poziomach mamy ekstremalne poziomy emocji chciwości i emocji strachu. Jeżeli ktoś nie posiada jakiejś metody inwestycyjnej, to w takich sytuacjach skrajnych emocji
bardzo często popełnia błędy, a posiadanie filozofii inwestycyjnej, metody, systemu inwestycyjnego, który reaguje, a nie prognozuje, pozwala bardzo wyraźnie zapanować nad tymi skrajnymi emocjami, pozwala je okiełznać, a to jest jeden z tych warunków, żeby przetrwać na rynkach finansowych, bo naszym zadaniem jest przede wszystkim przetrwanie na rynkach finansowych, polowanie jak myśliwe na takie ważne tendencje. Jeżeli one się pojawią, starać się zarobić, wykorzystać te tendencje do zarobienia, do odrobienia wcześniejszych strat, zarobienia na następne straty, no i osiągnięcia tej dodatkowej, marginalnej stopy zwrotu, która pozwoli budować dodatnią wartość całego portfela. Naprawdę to, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz i to, że naprawdę nas nie obchodzi, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, czy coś pójdzie w bok. To są bardzo wielkie zalety tego, co się dzieje, gdy posiadam taką strategię reagowania, a nie prognozowania. Filozofii inwestycyjnej, która jest wyraźnie inna od tych, które są stosowane przez większość uczestników rynku. I oczywiście staram się być w rynku tak długo, żeby wychwytywać tendencje albo wzrostowe, albo spadkowe. No i działam jak taki typowy hedge fund, czyli fundusz hedgingowy, którego zadaniem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową. Czy są wzrosty, czy są spadki, czy jest konsolidacja, ale przede wszystkim na próbie wychwytywania tendencji, bez względu na to, czy są spadkowe, czy wzrostowe, do tego, żeby portfel osiągał dodatnie stopy zwrotu. I jak widzicie Państwo na przestrzeni tej historii, w czasach i dobrych, i złych, te wyniki są w miarę optymistyczne i jestem z nich zadowolony. No oczywiście w takiej sytuacji większość transakcji jest stratnych, warto być tego świadomym, natomiast jednym z wielkich zalet takiego podejścia jest dywersyfikacja, ponieważ gdy posiadamy w swoim portfelu wiele instrumentów finansowych, które są ze sobą praktycznie nieskorelowane albo ujemnie skorelowane, daje potencjał ku temu, żeby prędzej czy później chwycić jakiś trend i starać się go wychwycić tak, żeby właśnie zarobić na wszystkie straty, zarobić na następne straty oraz dać tą dodatkową stopę zwrotu, która jest dla mnie satysfakcjonująca. Jako że to jest strategia bardzo ryzykowna, wykorzystuję do tego oczywiście dźwignię. Mam w portfelu 20 różnych instrumentów finansowych, 5 klas aktywów, jak już powiedziałem, indeksy giełdowe, forex, surowce, obligacje, a nawet bitcoin, i to pozwala na to, żeby te trudne sytuacje, które się pojawiają na rynkach, sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, żeby przetrwać. No i co jest także bardzo istotne, taka filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, dająca elastyczność, pozwala także wygospodarować sobie sporo czasu wolnego, żeby w czasie doby mieć także różne inne aktywności zawodowe, rodzinne, osobiste, a nie tylko non-stop śledzić to, co się dzieje na rynkach finansowych, gapić się w monitor czy też w telefon komórkowy, pasjonując się każdym tikiem na rynkach finansowych, tych różnych zmian ceny, które mają miejsce 24 godziny na dobę. Naprawdę filozofia inwestycyjna reagowania, a nie prognozowania, drodzy Państwo, na przestrzeni tej historii widzicie, jak ona funkcjonuje. No i jeszcze raz, jestem w pełni świadomym, że nie ma gwarancji osiągnięcia tych samych wyników w przyszłości. Mogą być one gorsze, mogą być też same, a mogą być też zdecydowanie lepsze. Naprawdę nie ma gwarancji osiągnięcia tych wyników, które były w przeszłości, nie ma gwarancji ich powielenia w przyszłości. Warto być tego świadomym. Drodzy Państwo, no i teraz jeszcze raz przypomnę, ze względu na to, że rozpoczynamy usługę zarządzania aktywami w jednym z domów maklerskich, wyniki, które teraz będziecie Państwo obserwować, będą zupełnie inne niż były to wcześniej publikowane. Natomiast myślę, że będziecie w stanie zorientować się, czy wyniki generalnie całego portfela są dobre, czy też niedobre. No i zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę na tą zbiorczą tabelkę, w której pokazałem po ujęciach kosztów transakcyjnych, jakie są wyniki w poszczególnym miesiącu na poszczególnych instrumentach finansowych. I widzimy, że na 20 instrumentów finansowych 10 dało dodatnią stopę zwrotu, 10 dało ujemną stopę zwrotu
I w taki sposób, taki nowy sposób pokazywania wyników będzie teraz reprezentowany przeze mnie w kolejnych odsłonach tego materiału, tej playlisty, która pokazuje wyniki mojego portfela. I jak widzimy, bardzo dobre wyniki daje strategia na indeksach giełdowych. Obserwuję cały czas fantastyczne wyniki na indeksie Standard & Poor's, na indeksie Nasdaq, na Hansengu. Bardzo dobre wyniki są na obligacjach, na amerykańskich obligacjach T-Note. Widzimy, że bardzo dobre w ostatnim czasie były wyniki na ropie naftowej WTI. Także para związana z jenem, czyli dolar-jen, generalnie pokazuje tendencję na przyrost wartości kapitału. Natomiast ewidentnie indeksy giełdowe są tutaj faworyzowane i też jestem zaskoczony, jak bardzo w ostatnim czasie ta metoda inwestycyjna synchronizowała się z indeksami giełdowymi. W ostatnim czasie, jak wiemy, praktycznie od kwietnia mamy bardzo często i długie okresy konsolidacji na Bitcoinie. Praktycznie zmienność jest niewielka, niewiele się dzieje, impulsy pojawiają się nagle, trwają 1–1,5 dnia, a później zanikają. Stąd też, jak widzimy, wyniki na Bitcoinie są bez zmian. Tutaj mamy trajektorię wyników krzywej kapitału praktycznie zerową, więc konsolidacja odciska się piętnem na Bitcoinie w taki sposób, że nie ma ani pozytywnych, ani negatywnych wyników na przestrzeni ostatnich tygodni. No i po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy, na jakiś gładki kolejny impuls, ponieważ tak jak już powiedziałem, filozofia inwestycyjna wymaga mocnego impulsu, który jest w miarę gładki i dopiero wtedy ta metoda inwestycyjna synchronizuje się z rynkiem. No i po prostu czekamy na Bitcoinie na jakiś taki kolejny impuls. A na czym nie działa metoda inwestycyjna? Widzimy tutaj, że na przykład na DAX-ie ta konsolidacja, która trwa już od pół roku, gdzie nie mamy ani wybicia górą, ani dołem z konsolidacji, powoduje bardzo wyraźne straty. Straty są także na euro-dolarze. Mam także straty na parach związanych z jenem, w tym wypadku na funt-jenie. W ostatnim czasie konsolidacja na cenie złota także doprowadziła do strat i lekko negatywnie zaczęły zachowywać się niemieckie obligacje. I także w ostatnim czasie brak tendencji takiej wyraźnej na indeksie Nikkei powoduje, że spośród tego grona indeksów giełdowych to Nikkei zachowuje się najsłabiej, no i warto to odnotować. I jeszcze raz podsumowanie, nowy sposób pokazywania wyników, taki zbiorczy w ujęciu punktowym po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych. Widać tutaj ewidentnie, że jest 10 instrumentów, które miały dobry wynik, 10 instrumentów, które miały słabszy wynik. No i po prostu czekamy na jakiś nowy, ciekawy impuls. Zobaczymy, co się wydarzy we wrześniu. Wrzesień jest teoretycznie najsłabszym miesiącem w kalendarzu dla indeksów giełdowych. Później mamy okres raczej optymistyczny dla indeksów giełdowych. Zobaczymy, czy te potencjalne statystyczne zachowania indeksów giełdowych przełożą się także na zachowanie ryzyka na całym świecie. No i jestem ciekawy, co się dalej wydarzy, czy zmienność pozwoli na wygenerowanie gładkich trendów. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że wyniki portfela inwestycyjnego będą w moim przypadku zdecydowanie lepsze i filozofia inwestycyjna znowu pokaże swoje optymistyczne, bardzo pozytywną stronę. I jeszcze raz przypomnę, nie ma gwarancji osiągnięcia wyników w przyszłości. Wyniki mogą być gorsze, mogą być bez zmian, a mogą być także lepsze. Dlatego też trzeba być elastycznie dopasowanym do sytuacji i wyczekiwać tych tendencji, które są korzystne dla całego portfela. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tam na dole w opisie. Proszę wysłać zgłoszenie, a będziecie otrzymywać wiadomość, jak ja modyfikuję ten mój portfel następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Wszystkiego dobrego życzę, stopy zwrotu, pozdrawiam i widzimy się i słyszymy za miesiąc. Cześć!